Szczyt Polski i Francji w Gdańsku może mieć drugie atomowe dno. Komisja przedstawi rozwiązania na kryzys paliwowy w Europie. Dronopad Ukrainy to obecnie najskuteczniejsze sankcje ograniczające przychody Kremla. Jest 20 kwietnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad Ukrainy to obecnie najskuteczniejsze sankcje naftowe wobec Rosji. Metodyczne ataki dronów Ukrainy na infrastrukturę naftową Rosji to najskuteczniejszy sposób na ograniczenie przychodów Kremla w warunkach, gdy wojna w Iranie podnosi zarobek na ropie. Ukraina uderza w kluczowy hub paliwowy na południu Rosji po raz drugi w ciągu kilku dni. Blokuje eksport nawet 240 tysięcy baryłek dziennie, utrudniając Kremlowi logistykę wojenną. Rafineria Tuapse, zaatakowana przez Ukraińców w nocy 20 kwietnia, jest 10. obiektem tego rodzaju w Rosji z przerobem 12 milionów ton ropy rocznie i 240 tysięcy baryłek dziennie. To kluczowy dostawca diesla i kerozyny potrzebnych do działań zbrojnych. Ta sama rafineria i port paliwowy zostały zaatakowane 16 kwietnia. Ukraińcy najprawdopodobniej celowo powtórzyli atak, aby zwiększyć presję na eksport paliw Rosnieftu z tego obiektu. Podobne działanie jest widoczne w Nowokujbyszewsku, gdzie 18 kwietnia doszło do ataku dronów na tamtejszą rafinerię tuż po zakończonym remoncie potrzebnym przez poprzednie uderzenia. Tego samego dnia Ukraińcy zaatakowali także dronami rafinerię Syzran w pobliżu Samary oraz przepompownię ropy w Tichorecku, a także terminal Łukoila w Wysocku. Wszystkie te obiekty są istotne z punktu widzenia dostaw ropy i paliw na front oraz do ostatnich klientów Kremla w Europie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański podał 19 kwietnia, że dronopad pozbawił Rosję co najmniej 2,3 miliardów dolarów utraconych przychodów z eksportu ropy. Ataki z marca pozbawiły Rosjan 40% eksportu baryłek drogą morską. Według Center for Research on Energy and Clean Air załadunki ropy w naftoportach na Morzu Bałtyckim spadły o 53% od 23 do 31 marca przez ataki Ukrainy. 90% ropy z Rosji jest eksportowane do Chin i Azji, a 71% ropy oraz paliw jest eksportowane przez Bałtyk. Jednakże szlak przez Morze Czarne również jest zagrożony. Ataki z marca obniżyły załadunek w Noworosyjsku. Spadek w tym obiekcie, Ust-Łudze i Primorsku wyniósł w marcu 28% rok do roku według KREA. To sposób na ograniczenie nadmiarowych przychodów Rosji związanych z wojną w Iranie, która podniosła cenę ropy Brent do maksymalnie $120 w marcu. Obecnie kosztuje $90–95, ale dalej podnosi przychody Kremla. Ponadto USA przedłużyły zwolnienie na eksport ropy z Rosji do Indii do 16 maja. To drugie takie zwolnienie związane z obawami o niedobór paliw na rynku globalnym. Każdy dolar z ropy zachęca Rosję do kontynuowania wojny, ostrzegł Zełański. Według KREA wzrost ceny bazowej ropy rosyjskiej Urals do $77 za baryłkę ma dać w marcu wzrost przychodów z podatku od wydobycia o 114% miesiąc do miesiąca, dając około 700 miliardów rubli, czyli 7,4 miliardy euro. W obecnych warunkach dronopad Ukrainy pozostaje najbardziej skutecznym narzędziem ograniczania przychodów naftowych Rosji. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Szczyt jądrowy. 20 kwietnia w Gdańsku odbędzie się spotkanie premiera z prezydentem Francji z udziałem m.in. ministrów energii. Chodzi o odstraszanie Rosji, ale w tle jest też potencjalna współpraca przy drugiej elektrowni jądrowej. Finał aukcji. Aukcje dodatkowe na rynku mocy na poszczególne kwartały 2027 roku dały ceny od 0,12 do 186 zł za kilowat za rok. Maksymalny wolumen to 1,86 GW. Poprzednie dogrywki były tańsze i na większy wolumen. Kurczy się dostępność mocy i rośnie koszt wsparcia. Trwają zaś dyskusje o przedłużeniu tego wsparcia dla elektrowni węglowych. Walka o paliwociąg. Będziemy rozmawiać o skończeniu z NATO dwóch prędkości. System rurociągów NATO powinien zostać przedłużony na Europę Środkowo-Wschodnią, najbardziej narażoną na konflikt, powiedział minister energii na konferencji prasowej. Przyznał, że paliwociąg NATO posłuży dostawom do lotnisk w czasach pokoju. Pieniądze atomowe.
Sekretarz energii USA Chris Wright poinformował, że planowana flota nowych reaktorów jądrowych w Stanach prawie na pewno będzie wymagała wsparcia w formie pożyczek rządowych. Deklaracja ta rzuca nowe światło na strategię finansowania technologii Westinghouse, istotnej z perspektywy Polski i jej programu energetyki jądrowej, a więcej na stronie energydrink.today. Paliwo lotnicze. Polacy mają odpowiednią dostępność paliwa lotniczego, ale wojna w Iranie może zagrozić wzrostem cen lotów, np. na wakacje. Na razie nie ma przesłanek do uwalniania rezerw. Łączne zapasy paliw i ropy, które utrzymujemy, wystarczą na powyżej 90 dni. Obecnie nie uwalniamy paliwa lotniczego, ujawnił minister Wojciech Wrochna, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Pomysły z Brukseli. Komisja Europejska ma wspierać pracę zdalną oraz subsydia transportu publicznego w celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych w gospodarce wobec kryzysu na Bliskim Wschodzie. Według Financial Times szczegółowe pomysły mają zostać przedstawione w tym tygodniu. Spotkanie kryzysowe. Niemcy zwołują 22 kwietnia posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na temat bezpieczeństwa dostaw paliw wobec wojny w Iranie. Ministerstwo Gospodarki podaje, że Niemcy mają 1 000 000 ton zapasów kerozyny, pozwalających przetrwać 5 miesięcy niedoborów. Szukanie winnych. Regulator energetyczny w Hiszpanii rozpoczął śledztwo w sprawie nieprawidłowości w firmach, które nie zastosowały się do wytycznych pracy sektora elektroenergetycznego, być może przyczyniając się do blackoutu iberyjskiego z kwietnia 2025 roku. Powrót przyjaźni. Jeszcze 20 kwietnia może zostać wznowiona praca ropociągu Przyjaźń na Ukrainie, który dostarczał ropę Słowacji i Węgrom. Premier Viktor Orban obiecuje w zamian odblokowanie rozmów o pomocy wojskowej dla Kijowa wartej 90 miliardów euro. Jeszcze wieści ze świata. Koreańska gra atomowa. Nowy szef koreańskiego KHNP zapowiada ekspansję globalną. Kim Hoe-chun chce promować duże i małe reaktory. Będziemy prowadzić wymierzone starania o przetargi, by spełnić oczekiwania naszych partnerów na nowych rynkach, mówił w Korea Times. Nie wspominał o Polsce. Optymizm jądrowy. Startup na rzecz rozwoju fuzji jądrowej o nazwie Helion podtrzymuje cel do rozpoczęcia dostaw energii do instalacji Microsoftu od 2028 roku. Ma wsparcie OpenAI. Spółka jest warta 5,4 miliardy dolarów i zebrała kolejny miliard od inwestorów, pomimo obaw wobec ambitnego terminarza. Blokada rozmów. Iran odmawia dalszych rozmów z USA. Uznał blokadę statków irańskich w cieśninie Ormus za przeszkodę do drugiej rundy negocjacji w Pakistanie zaplanowanych na 21 kwietnia. Ropa wraca do $95 za Brent i drożeje dalej. To wszystko w materiale przygotowanym dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.